z tej całej listy pytań, Szanowni Państwo, to zrobiła się cała debata, moglibyśmy już rozpocząć panel. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Prezesi, to bardzo ważny moment na to dzisiejsze spotkanie, na debatę odnośnie przyszłości polskiej chemii, polskiej petrochemii, bo w końcu udało się doprowadzić do finału ten proces, który zaczęliśmy 14 lipca 2012 roku. Ten moment, w którym zmieniliśmy doktrynę własnościową, kiedy dokonaliśmy wspólnymi siłami takiego strategicznego zwrotu, że nie sprzedajemy, ale dbamy o rozwój poprzez konsolidację. Cały ten proces, który od samego początku został oparty o mechanizmy rynkowe. Kiedy dzisiaj już z tej perspektywy czasu, z perspektywy 14 lipca 2012 roku chcielibyśmy podsumować ostatnie 6 miesięcy, to te pierwsze efekty już są widoczne. To wzrost wartości aktywów, które zostały połączone o prawie 40%. I to jest pewien fenomen, który nastąpił na przestrzeni polskiej gospodarki w ostatnim roku, bo coś takiego jeszcze nie miało miejsca w historii ostatnich kilku lat w tym sektorze i w ogóle w sektorze przemysłowym notowanym na giełdzie papierów wartościowych. A więc naprawdę dokonała się historyczna rzecz i dzisiaj już jest to dla nas, jako dla właściciela części oczywiście udziału w tej spółce, pojawił się już pozytywny efekt. Ale na tym nie możemy poprzestać. Nie wystarczy wygrać pierwszą batalię, to jest zdecydowanie za mało. Teraz przed nami i przed całym sektorem chemicznym stoją takie 3 zasadnicze i najważniejsze wyzwania. To pierwsze wyzwanie to związane jest z efektywną konsolidacją i zakończeniem tej konsolidacji wszystkich 4 podmiotów zgrupowanych w ramach Grupy Azoty. Ta konsolidacja musi się odbywać na zasadach partnerskich. Bardzo to wyraźnie podkreślamy. Przy całym tym procesie równouprawnienie, ta równorzędność przy konsolidacji podstawowych 2 podmiotów, czyli Puław oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie, w ramach jednej skonsolidowanej Grupa Azoty. To bardzo trudne zadanie, ale tu liczymy na to, że oba zarządy dojdą w krótkim już czasie do porozumienia w zakresie konsolidacji produkcyjnej tych 2 największych w Polsce i w tej części Europy zakładów. Drugim bardzo ważnym zadaniem, przed którymi dzisiaj stoimy, to rozwój, czyli przyszłość. Szukanie nowych pomysłów inwestycyjnych. Jednym z tych pomysłów jest uzupełnienie tej luki, która dzisiaj istnieje w całym łańcuchu wartości w przemyśle chemicznym i petrochemicznym w Polsce, czyli budowy nowej instalacji petrochemicznej na północy Polski. Ten projekt ma o tyle ogromną wartość, że mamy dzisiaj do czynienia z bardzo dużym, chyba największym w skali Europy deficytem w branży chemicznej, który już dzisiaj przekracza ponad 8 miliardów euro. Podczas gdy dane unijne pokazują, że dokładnie spółki i europejski przemysł chemiczny ma nadwyżkę ponad 25 miliardów euro. Musimy tą lukę uzupełnić, tak abyśmy podobne produkty mogli produkować i wytwarzać w Polsce, w polskich instalacjach. Ten projekt, który został zainicjowany w listopadzie zeszłego roku, jest bardzo konsekwentnie dzisiaj prowadzony przez Rafinerię Gdańską, przez Grupę Lotos oraz przez Grupę Azoty, ale chciałbym również, jest to dzisiaj bardzo dobry moment, abyśmy dzisiaj właśnie na tej konferencji, na tym spotkaniu o tym dyskutowali, bo musi powstać
taka mapa innych chemicznych instalacji, które będą wykorzystywać potencjał budowy nowej fabryki na północy Polski. A więc to nie tylko i wyłącznie inwestycja na północy Polski, ale ona musi zapoczątkować inne inwestycje, które będą uzupełniać, wypełniać ten łańcuch wartości, jeżeli chodzi o produkcję chemikaliów w Polsce. I to zarówno dotyczy Puław, Tarnowa, Polic, Kędzierzyn-Koźla czy innych instalacji, które w innych miastach powinny zostać zbudowane. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, czyli tej potrzebie rozwojowej, jako bardzo ważnej dla polskiego przemysłu, nie tylko chemicznego, ale w ogóle dla polskiej gospodarki, przygotowaliśmy program Inwestycje Polskie, które będzie mógł współfinansować te wyzwania rozwojowe stojące przed polską chemią. My dzisiaj już jesteśmy na to gotowi. Już od tego miesiąca możemy współfinansować duże inwestycje, ale potrzebujemy konkretnych pomysłów. Te pomysły musicie wy jako branża chemiczna przygotować oraz przynieść do nas, do Banku Gospodarstwa Krajowego czy do Spółki Inwestycje Polskie. I będziecie mogli liczyć na nasze wsparcie jako współfinansującego wasze pomysły, wasze projekty rozwojowe. I takie jest dzisiaj nasze oczekiwanie po stronie rządu w stosunku do całej branży chemicznej i to zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i całkowicie innych prywatnych podmiotów funkcjonujących w Polsce. I w końcu trzeci bardzo istotny element, przed którym dzisiaj stoimy, czyli polityka surowcowa, a więc stworzenie dla was możliwości wydobycia jak największej ilości gazu, który będzie służył, ale również i ropy naftowej do instalacji, na przykład budowy na północy Polski, który w sposób znaczący wpłynie na konkurencyjność waszych produktów. To już nie jest wasze zadanie, to już jest zadanie tych, którzy posiadają dostęp do surowców naturalnych. Cieszę się również, że dzisiaj na tej konferencji, na tym bardzo merytorycznym spotkaniu jest obecny wiceprezes PGNiG-u, czyli również spółki, która posiada największy udział w wydobyciu gazu krajowego, również i ropy na terenie naszego kraju, a więc pełne zaangażowanie również po ich stronie w zwiększenie poziomu wydobycia surowców naturalnych, z których wy będziecie mogli korzystać. A więc te najbliższe miesiące będą przeznaczone na tę realizację tych trzech kluczowych dla przyszłości polskiego przemysłu chemicznego i petrochemicznego zadań, tak abyśmy już mogli wiedzieć, że w najbliższych latach ten deficyt handlu będzie stopniowo malał, będzie ograniczany i to jest wyzwanie dla rządu i dla całego przemysłu chemicznego. Dziękuję bardzo.